Za 4 minuty rozpoczniemy cross, który kończy rywalizację kategorii młodych koni, konkurs o nagrodę Stadniny Kunowo. Mówię, że kończy, ponieważ młode konie już miały i próbę ujeżdżenia, i wczoraj próbę skoków, a więc dzisiaj nastąpi rozstrzygnięcie tej bardzo ważnej rywalizacji. Konie 6-letnie to konie, które za 2 lata będą gotowe do najtrudniejszych prób, a być może za 5 lat do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, no bo raczej tych 6-latków do Igrzysk Olimpijskich w Tokio już przygotować nie zdążymy. Na liście startu 18 6-latków. Najlepszy rezultat po 2 próbach ma koń Eldorado, którego dosiada Mirosław Przychoda. Proszę Państwa, tutaj doskonale jeździ polska drużyna WKKW. We are live, ladies and gentlemen, with the last class of a super cross-country day here under the patronage of Roman Roskovich, our fantastic Babarufko Equestrian Festival comes to a close, with the last class will be for the next half an hour, and it is the CCI2 Star Young Horse Cross Country we welcome you to. And our Trailblazer had a very good dressage for second, 35.4 was the total. Sabrina Labers, it is out on the course for Germany. This Hans Sparta Prince, number 401, is the first away. Proszę Państwa, troszkę zawiesiłem głos, bo miałem mały problem ze sprawdzeniem wyników, ale już wszystko wiem. W tej chwili trwa Puchar Narodów w CSIO, a więc w zawodach w skokach w Ungerhalde w Danii, gdzie startuje polska reprezentacja. Na razie przyjechało 3 naszych zawodników, wyniki to 0-1-4. A więc w najgorszym wypadku po pierwszym nawrocie będą mieli 5 punktów karnych. Do tej pory jechali Krzysztof Ludwiczak na Norwindzie, Andrzej Opłatek na Stakatanie i Jan Bobik na Czako Amikor. Czekamy jeszcze na przejazd i mamy nadzieję, że będzie on bezbłędny. Wojciecha Wojciańca na koniu na kort Meloni.
Proszę Państwa, my tutaj mówimy o tym, co dzieje się w Danii w skokowym Pucharze Narodów, a tu już rozpoczął się cross dla koni 6-letnich o Puchar Stadniny Kunowo, o nagrody mecenasa zawodów i mecenasa polskiego sportu jeździeckiego pana Romana Haroszkiewicza. Spartas Prince to 6-latek dosiadany przez Sabrinę Labes z Niemiec. Jak na razie przeszkody pokonuje bezbłędnie. Koń rasy holsztyńskiej. Kolejny będzie wyhodowany w Polsce Welur pod Polakiem Janem Kamińskim. A Spartans Prince pod Sabriną zajmował drugie miejsce po ujeżdżeniu i skokach. Wynik 35,4 punktu karnego. Yes, our trailblazer out in the middle of Lance Christensen's two-star course as we speak. Sabrina Labez clear so far. 35.4 the start score. Next to start will be Jan Kaminski, a man who lies a very good third in the four-star short format. He went brilliantly with yard, and it is Marcin Kaminski's Weller next to start. Jan starting with the dressage of 57.6. They also did show jumping, and that means that this is the last phase of the competition here on the cross country. Sabrina Labez comes down to the main arena. She'll cross it to exit over the festival log. That's fence number 14. Jumps out very nicely. Oczywiście ten cross o wiele łatwiejszy dla koni 6-letnich na poziomie 2 gwiazdek. Warunki techniczne są następujące. Dystans 3 km 120 metrów, tempo 520 metrów na minutę, norma czasu równe 6 minut. Sabrina Labez is out at the last water crossing. She emerges from the river log and river stump either side of the river crossing, and Spartans Prince will now run up to the Concordia wine barrels at 19. No combination for this class like for the four-star, just the one wine barrel to jump. Before then heading up the hill to the last combination, the Lotto Complex, to bring them home. Wystartował Jan Kamiński na koniu Welur. 17 lokata po 2 próbach. Koń wyhodowany w Stadninie, koń Rzeczna. Niestety nie znamy dokładnie pochodzenia tego konia. Jan Kaminski on the early part of the course, our second to get underway. He had a tough time in the show jumping yesterday with 16 jumping penalties. And just completing the first to come home, 5:59 it is, so inside the time for the two stars, Sabrina Labez and Spartans Prince. Finish on 35.4 with a super double clear across country. That's a really good round for the German. They're just 1 second inside the time. Perfect round to complete on 35.4. That's the score to beat. And that is going to be beaten by only one because they were lying second in any case coming to cross country. So only one that can go ahead of them coming a little bit later. That is Milosław Przechoda.
The new starter is on course, and we welcome the combination for Germany. It is a turn of Rebecca Joanna Gherkin. Early part of the course for Rebecca Joanna with Thomas Gherkin's fame. Holsteiner mare, she's the daughter of Cassel. Not the first offspring of Joran Bengtsson's Cassel today. And Rebecca starting on 35.4, just one down in the show jumping. And she's in the early stages of the course. As we see with Wello, he comes to the Flower Pyramid, 13 this is, to come down through the Lotto Arch into the main arena. Pierwsza para już na mecie, już za metą. Idealnie w normie czasu, 5 minut 59 sekund, przy normie 6 minut. Czekamy na Jana Kamińskiego, który jest teraz tutaj, gdzie mamy największą liczbę kibiców. Część już poszła do domu, aby przygotować się na jutro, żeby spędzić cały dzień na festiwalu jeździeckim w Baborówku, bo jutro nie tylko 3 prestiżowe próby skoków, ale również szereg pokazów i to nie tylko jeździeckich. Jan Kamiński na młodym koniu Welur, przypomnę, koń wyładowany w polskiej stadninie, w stadninie koni Rzeczna. Jan Kamiński just passes out of sight as he goes now to Bogdan's tree at 16. River Log combination lies awaiting 17 and 18. The water's coming quite close, one after another here in Baborówka. That's where Jan's coming to now. The new starter is away. We welcome German combination Jana Lemkuhl it is, out of the start gates, and that is Chiara D'Amour, number 4 to start. Dressage Awards in 10th position, 39.3 for Jana Lemkuhl. Rebecca Joanna Gherkin drops down after the Flower Pyramid at 13, down into the main arena here. Going at quite a quick pace here with Fame. And then Fame jumps very well through the Kunowo water complex at 15A and 15B, neatly out over the triple bar. The second element in the German goes away quickly now to Bogdan's tree at 16. The new starter is also away. We welcome number 405. This is Hannah Knuppel for Germany. This is Igeka Equigrips Lavinio on course. Very good dressage here. 32.5 was third after dressage. They've dropped down into 6th position with one down in the show jumping. Hannah Knuppel, former young rider, European champion. Number 405 is coming to the first combination of Farmhouse Cabins at 5A, 5B. Jan Kamiński pokonał ten cross w czasie 6 minut i 40 sekund, a to oznacza 16 punktów karnych dla konia Welur za przekroczenie normy czasu. Dojeżdża do mety Rebecca Joanna Gherkin na koniu Fame 227. Na starcie też na trasie Chiara D'Amour pod Jana Lemkuhl. The Westphalian mare Chiara D'Amour comes with Jana Lemkuhl into the main arena here in Baborówka, just sighting now the festival log at 14. It's quite skinny, but jumps it very well. Chiara D'Amour drops down to the water. This 6-year-old mare, daughter of Cascadello, comes over the grey roll top into the water. Little right-handed curve to this fairly skinny triple bar.
new starter on the early part of the course is a lady who's had a lot of good rides for the German youth teams, indeed a Team Silver as well. We welcome Paulina Kunowo. Early part of the course for Paulina. This is Oliver Koltoff's Lucy, Hanoverian mare. She's 6 years of age and starting with 63.5 is the score. Had one down in the show jumping yesterday. Paulina Kunowo coming to fence number 4. That is the Mimoxa, right at the very far reaches of the Babrowko estate. The whistle blows as we welcome Gek Equigroup's Lavinio Haneknup will come down into the main arena through the Lotto Arch, just setting up for the festival log out of the main arena here at 14. Numerem 5 Hanna Knüppel na koniu Gejke Equigils Levinio, koń rasy oldenburski, Bogierze Levinson. 6. miejsce po 2 próbach, 36,5 punktu. Na trasie też jest już Paulina Knorr na koniu Lucy. Lucy to koń rasy hanowerskiej, a przypomnę, że konkurs rozgrywany jest do Puchar Stadniny Kunowo, która w Polsce zajmuje się i to z dużymi sukcesami hodowlą koni właśnie hanowerskich. Paulina Knorr's already up over the barn at 7, making quick progress, and the new starter is away. We welcome for Czechian Miroslav Trunda gets out of the start gates. This, the Vetkev horses, Adela Svoboda's Starlington, the new starters. This one a Czech warm blood, the son of Stalipso, 6 years of age only, so young horse. And they start with a 49.5 after the dressage. The new starter is on course, and we welcome the German combination, Maijona Zibal, it is away. Martina Buscher, Wutem, and the Wutens Dante's Dream, the new starters. Number 408 it is. Dressage here was 34.4. They had 2 down in the show jumping, which was quite an expensive mistake. They start on 42.4. Hanna Knüppel na koniu Gejke. Wynik 6.05, czas 6.05, a więc 2 punkty karne za przekroczenie normy czasu. Przeszkody pokonuje Paulinę Knorr na Lucy 781. Na trasie też Mirosław Trunda na koniu Starlington oraz Maja Joanna Zibel na koniu
Dante's Dream. I teraz ruszył Marco Krieger na koniu Cascaniello. Miroslav Trenda comes down to the festival log out of the main arena at 14 with Starlington. Jumps through there very nicely. And Majona Zibel on the early part of the course with Dante's Dream is off to a good start. Starlington dosiadany przez reprezentanta Czech to syn Ogiera Stalipso od matki po Quidams Rubin, a więc można powiedzieć, że pełny dowód hanowerski, ale koń wyhodowany w Czechach i zapisany do księgi czeskich koni gorącokrwistych. Ale tam też w rodowodzie płynie krew francuska wspaniałego Quidam de Ravel, na którym Hervé Godinnon w skokach był czwarty na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. The new starters on the early part of the course, and he's a man who produces a lot of very good young horses. Marco Krüger is out on the track. Michael Krüger and Gerhard Fröhlich's Cascaniello this is. German bred gelding, 6 years of age. Had one down show jumping yesterday. They start on 49 in 15th position as we stand here in Babarówko. Dobrze skaczą młode konie, praktycznie bez błędów na przeszkodach. Dwa pokonały już tę trasę w normie czasu. ...408, a więc Dante's Dream pod Mają Joanną Zibel z Niemiec. Majona Zibel through the water crossing. The Kunowo water comes up nicely for the German, and she's away with Dante's Dream. This mare goes out into the field to come to Bogdan's Tree at 16. Out on the course, we welcome the combination who are our leaders actually overnight. Second after dressage, 31.8, and a great clear show jumping. Miroslav Shahoda Jr. is out in the lead for Czechian, 31.8, as he takes Eldorado down on the early part of the course. This is owned by Roman Voboril, this gelding. He was bred here in Poland as well. It's number 410 on the early part of Lars Christensen's cross-country course. Wystartował Mirosław Przychoda na koniu Eldorado. Eldorado, proszę Państwa, koń wyhodowany w Polsce po Ogierze Zida, który odnosił w Polsce sukcesy pod Markiem Wacławikiem, a potem ten koń sprzedany do Niemiec. Startował w Grand Prix pod Ludgerem Berbaumem. Marco Krüger just coming to the festival log out of the main arena on this very elegant bay. Cascaniello jumps that log well enough. Te 6-letnie konie, proszę Państwa, może te kombinacje nie są takie trudne, ale też już tutaj bardziej wymagające elementy są włączone w trasę crossu, między innymi ten wąski front, taki triple bar, na który trzeba bardzo mocno przymierzyć. Oczywiście tutaj dla młodych koni gospodarz Szczoru dał na to więcej czasu, to się nie dzieje tak szybko jak w przypadku tych najwyższych klas,
gdzie te decyzje trzeba podejmować często na dystansie 3 kroków galopu konia, 3 fule, a czasami na dystansie 4 fule. Miroslav Przychoda Jr. Eldorado just rattle top of the log at 14, but they're safely cleared down to the Kunowo water complex for this very talented rider for Czech. Mirosław Przychoda i polski koń Eldorado. Wystartowała Aurelia Drywa na koniu Iwan, para polska. Polska Amazonka i koń wyhodowany w Holandii, Iwan. Yes, just coming to the middle of the course is Aurelia Drywa for Poland with Sławomir Drywa's Iwan. Good score this one, 36.2. They lie in 4th position. And the new starter, very popular rider in Poland, is Marta Jack Gerlich on the early part of the course with her own Costanza. This actually mare bred in Italy and starting on 41.8 after the dressage and jumping. 2 down was a shame in the show jumping, having done a dressage good enough for 5th position. Marta Jack is coming to fence number 4. That's the Mimoxa, bottom of the cross-country terrain. Szanowni Państwo, na chwileczkę przeniesiemy się do Danii, gdzie Polacy w konkurencji skoków startują w Pucharze Narodów w Ungerhalde. 4. w naszej reprezentacji Wojciech Wojcianiec na koniu na Kord Meloni miał 1 zrzutkę, 4 punkty karne, a więc polska reprezentacja po pierwszym nawrocie ma 5 punktów karnych, no i na pewno awansuje do drugiego nawrotu, prawdopodobnie z pozycji 3. A tymczasem numer 411 Iwan pod Aurelią Drywą. I za chwileczkę będzie Marta Jack Gerlich na wyhodowanej we Włoszech klaczy Costanza. The new starters on course for Czechia. Petra Muska is out on the track with his own, and Adela Muskova's Nick. The new starters, Czech combination through and through. This horse was bred in the Czech as well. Tough time in the jumping with 8 jumping penalties and some time as well. They start on 48.9, lying in 14th position. They are the new starters. Marta Jack Gerlich is in the middle of the course. She's coming to the Cottage House at 12. We'll be interview in just a moment. Had her very good horse Ecologue up at 4-star level in the last few years. Marta Jack Gerlich is coming down to the main arena. She's well over the flower pyramid at 13. Comes at a really quite quick pace
with Costanza down to this log out of the main arena at 14 and jumps it very nicely. The new starter is away. We welcome for Poland, Katarzyna Stapor on the early part of the course. This is Tomasz Treller's Ross Veal, the new starters. This gelding, the son of Bolshoi, good sire of event horses. And this is a very good score. They come out with 36.3 for 5th position. Can tell you a little bit slow to update you, but Miloslav Przehoda was inside the time, so that is the leading score, 31.8, and that will mean that Miloslav Przehoda is the winner of the 2-star young horse class. Whatever happens for Czechia, he will win the competition. Katarzyna Stąpor na koniu Roswell. I już podaję wyniki par, które zakończyły. Dobrze pojechała Marta Dziagierlicz na koniu Konstanza w normie czasu, a więc pozostaje wynik po 2 próbach. To daje w tej chwili 7. miejsce. A Konstanza, proszę Państwa, jest córką klaczy Introwersa, na której sukcesy odnosił Robert Powała. New starters away and over the Mims Oxer at fence number 4. Just the last 3 to go, ladies and gentlemen, on a long 10-hour cross-country day. Completing here in Babarówko, Nikolai Aldinger is the new starter with his own and father Dieter Aldinger's Tissot. This one was bred in Poland, actually a horse that was sold at the Babarówko horse sale auction a couple of years ago. Nikolai Aldinger with this, as I say, horse sold here in Babarówko, coming down to fence number 5A and B. Katarzyna Stąpor na koniu Roswell. Roswell wyhodowany w Stadninie koni Racot po ogierze Balszoj. A konia Balszoj do Polski sprowadził znany w Wielkopolsce hodowca pan Antoni Dalke. Z kolei sam Balszoj, który pod Wojciechem Dalke wygrał sportowy czempionat Polski młodych koni w skokach, jest synem Folbluta, wyhodowanego na Litwie Favoritas, który odnosił sukcesy w reprezentacji Norwegii. Tissot jumps the big barn at 7 very well, as going the other direction is Paweł Warszawski. Hattery the second is his ride. Tomasz Nowak's Polish-bred mare, 6 years of age. One down show jumping yesterday for Paweł. They start on 38.9 in 9th position, going down to the steeplechase fence at the 3rd.
Nikolai Aldinger's out at the feeder table, narrow hedge at 10A and B with Tissot. This horse is for sale. If you need a lovely young horse, do watch Tissot. Is potentially for sale. 37.5 for Nikolai Aldinger. He comes down over the flower pyramid at 13. Will come through the main arena to come out over the festival log at 14. As away goes the last of cross country here at the Equestrian Fair. Babarówko, we welcome Mr. Babarówko himself. Andrzej Zdobowski is away. And this is the Gestud Ehrenhof and Dörler's Quizzle out on the course. Oldenburger, Gelding, and the son of Cuvados for Debo. Starting on 44.9 after 3 down in the show jumping. Quizzle heads down to the steeplechase fence at number 3. Nicola Andlinger na koniu Tissot. To kolejny polski koń w tym konkursie. Koń zapisany do księgi PZHK po ogierze Casilio. Od matki po Landjunker. A na starcie jest też już przeszkody pokonuje Halteria rasy małopolskiej wyhodowana przez pana Tomasza Nowaka. A dosiada jej nie kto inny jak Paweł Warszawski ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Paweł Warszawski just travelling to the flower pyramid up on top of the little mound at 13. Hatteria is going very nicely, certainly. We know that Shahoda has won the class with Eldorado. 31.8 is the winning total. Second, Sabrina Labers and Sparta's Prince. 35.4, and third, Rebecca Jana Gherkin. And Fame is the 1, 2, 3, Czech, Germany, Germany. As Paweł Warszawski comes to 14, the festival log, jumps it nicely enough with Hatteria. Tissot na mecie w normie czasu, w najlepszym czasie, koń wyhodowany w Polsce, sprzedany do Niemiec, trafił pod siodło Nikolaja Aldingera po aukcji w Baborówku, jesiennej aukcji koni sportowych i do skoków do WKKW, no, która już się wbiła na stałe w kalendarz tego typu, imprez tego typu, zarówno w Polsce, jak i w Europie. No więc potrafimy w Polsce hodować doskonałe konie, nie tylko mamy coraz lepszych jeźdźców, ale i coraz lepszych hodowców i między innymi promocji i hodowców i koni mają służyć zarówno aukcje, jak i konkursy dla młodych koni. Last two out on the course, Paweł Warszawski, Andrzej Zdobowski. Just looking for Debo as we speak. He'll be in the middle of the course, certainly going quickly. The only man inside the time twice in the 4-star shorts. The competition leads with FRH Butzavren, one of our 2 feature classes. I ostatnia para Quizle i Andreas Dibowski. Ostatnia para na trasie. I proszę Państwa, za chwileczkę wszystko będzie jasne, bo ta klasa już ma dzisiaj końcowe rozwiązanie. Andrzej Zdobowski brings Quizzle down to the festival log at fence 14. Very nice looking bay, this one. Just drops down to the Kunowo Water Complex's last of cross-country day. Jumps in well enough. Right-handed turn to the little skinny triple bar arrowhead, exiting
And this all's going very nicely indeed as Debo anchors the cross country here at the Equestrian Festival Babarówko for 2019. Andreas Dybowski rezygnuje, klepie swojego konia, zdobył tutaj doświadczenie, nie ma szansy na dobre miejsce, przygotuje go Andreas Dybowski, a może on jest sam dzisiaj zmęczony, bo pokonał wiele dłuższych crossów tutaj czterogwiazdkowych i jeszcze rozprężył paru jeźdźców. Tak, myślę, że tak, ja zaraz będę parkour budował, ale zanim skoczę, to jeszcze można... Well, ladies and gentlemen, Andreas Dybowski, the last of the day, he decides to retire Quizzle. Everything is okay, but Andreas walking away from the course. So that is a win for Miroslav Przychoda. There's a Czech win with Eldorado, 31.8. Second, Sabrina Labers, Sparta's Prince, 35.4. And third is Radka Joanna Gherkin of Fame, 35.4. We've had a super day across the country. Thank you so much to Roman Roskiewicz for his patronage. Well done to Lars Christensen, and well done to the Babarówko team, the Swiaczewski family, for another super day of competition. And we will see you all later, and we will see you for tomorrow for the final day. Hope you enjoyed the cross country. We will see you later. Thank you so much for watching. Szanowni Państwo, wcześniej do mety z wynikiem zerowym w czasie w normie 5:55 dojechała Hateria pod Pawłem Warszawskim. No i okazuje się, że rundę koni 6-letnich podczas festiwalu jeździeckiego Babarówko, rundę o Puchar Stadniny Kunowo wygrywa Eldorado pod Mirosławem Przychodą z Czech. Eldorado, koń wyhodowany w Polsce. Drugie miejsce Spartan Prince pod Sabriną Labes z Niemiec. Trzecie miejsce Rebeka Joanna Gherke i koń Fame 227. I czwarte miejsce kolejny koń wyhodowany w Polsce, Roswell po Ogierze Balszoj pod Katarzyną Stompor. Miejsce trzecie Tissot, też wyhodowany w Polsce pod niemieckim miejscem Nikolą Aldinger. A więc doskonałe rezultaty młodych koni. Ceremonia dekoracji tej klasy odbędzie się jutro w świetle kamer. Szanowni Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o trzeci dzień, ten bardzo emocjonujący dzień próby terenowej festiwalu jeździeckiego w Babarówku. Dzień bardzo udany pod względem sportowym, dzień bardzo udany dla organizatorów i dzień bardzo udany dla kibiców. Chyba się wszyscy z tym zgodzą. Zapraszamy na jutro. Jutro 3 konkursy skoków do 3 najtrudniejszych klas. Miejmy nadzieję, no jesteśmy prawie pewni, ale to tylko sport, że Polacy jutro przypieczętują swój awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Poza tym finał klasy 3-gwiazdkowej i finał 4 krótkich gwiazdek o niebagatelne nagrody, a poza tym szereg pokazów zarówno jeździeckich, jak i innych pozajeździeckich, między innymi tu psy będą jutro w pokazie agility. Naprawdę warto przyjść na hipodrom Pałacu Babarówko na festiwal jeździecki Babarówko. Do zobaczenia jutro.